Mało kto wie, ale amerykański rząd w latach 60. ubiegłego wieku rozważał atak na samego siebie. Chodziło o to, by oskarżyć o ataki Kubę i uderzyć w ówczesny komunistyczny reżim. Ale uwaga, to nie jest prawda. To jeden z najsłynniejszych fejków w historii. Bo fałszywe informacje i spiskowe teorie istniały od zawsze, a było ich tym więcej, im więcej rzeczy działo się na świecie. Dzisiaj fejki dotyczą głównie Ukrainy, dlatego w tym odcinku po kolei je rozszyfrujemy. Posłuchaj uważnie, a dowiesz się, które z rzeczy, jakie widzisz w internecie, są wierutną bzdurą. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Wołodymyr Zełenski jest nie tylko przestępcą, narkomanem, ale też Ukraińcy szczerze go nienawidzą. Taki można wyciągnąć wniosek, jeśli poczytasz zbyt dużo komentarzy w internecie. My tych komentarzy na profilach podcastu Świat mamy ostatnio ogromnie dużo, a wśród piszących mamy też niestety trolli, albo ludzi, którzy uwierzyli, że jak coś jest napisane w internecie, to musi to być prawda. Dlatego w tym odcinku wyjaśnimy Ci po kolei wszystkie fejki, które krążą od kilku dni. Posłuchaj uważnie, a dowiesz się, kim jest Wołodymyr Zełenski, czy chce pokoju i dlaczego nadal prosi Zachód o pieniądze. Jest czwartek, 6 marca 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель. Tak na wszelki wypadek przypomnijmy. 24 lutego 2022 roku Rosja najechała zbrojnie na Ukrainę. Inwazja nie była w żaden sposób sprowokowana, bo nie doszło do wcześniejszych ataków sił ukraińskich na terytorium Rosji, ani nie wiadomo nic o wcześniejszych atakach na rosyjskojęzyczną ludność Ukrainy. Putin prawdopodobnie wymyślił to sobie, żeby mieć pretekst do ataku, podobnie zresztą jak stało się to w Gruzji w sierpniu 2008 roku. W pierwszych dniach wojny na Ukrainie Rosjanom nie udało się zająć Kijowa, ale w pierwszych tygodniach zajęli sporą część Donbasu, czyli terenów na wschodzie Ukrainy, gdzie spora część ludzi mówi po rosyjsku, a nawet czuje się Rosjanami. Później, w największym skrócie, doszło do bombardowania nieuzbrojonych cywilów, porywania ludzi, w tym także dzieci, torturowania ludzi i masowego grabienia ukraińskich domów przez rosyjskich żołnierzy. A gdy nagrywam ten odcinek, wojna trwa już ponad 3 lata. Oczywiście nie jest to pierwsza wojna Rosji z Ukrainą. Po upadku ZSRR Rosja próbowała wielokrotnie z powrotem zagarnąć Ukrainę do swojej strefy wpływów. W 2004 roku, kiedy doszło do pomarańczowej rewolucji, Moskwa twierdziła, że to ustawka Zachodu, a w 2014 roku doszło do wojny w Donbasie, po tym jak Rosja dokonała wcześniejszej inwazji na ukraiński Krym, który zresztą do dzisiaj jest pod rosyjską okupacją. Mówię okupacją, bo Krym jest międzynarodowo uznany jako teren Ukrainy. To historia konfliktu w największym możliwym skrócie. A teraz to, na co czekasz, czyli to, co możesz przeczytać w internecie i nie wiesz, czy to prawda, czy nie. Ale jest ktoś, kto wie. Piotr Pogorzelski, były korespondent Polskiego Radia na Ukrainie, autor podcastu Po prostu Wschód i wicedyrektor Polskiego Radia dla zagranicy. Dlaczego Zełenski wciąż domaga się pieniędzy od Zachodu i od USA? Zełenski domaga się wsparcia od Stanów Zjednoczonych czy też państw Unii Europejskiej właściwie od dawna. Jest to jego standardowe podejście związane z tym, że Ukraina jako państwo po prostu jest w bardzo trudnej sytuacji. Sytuacja gospodarcza nie jest łatwa, chociażby dlatego, że mamy 1 milion mężczyzn na froncie, parę milionów kobiet wyjechało z kraju, ludzie po prostu nie mają pieniędzy, więc nie jest łatwo. I to oznacza, że jeżeli sytuacja gospodarcza Ukrainy jest słaba, to są małe wpływy do budżetu. I z tych wpływów do budżetu jest finansowana ukraińska armia. To, co daje Unia Europejska, te pieniądze nie na wojsko, one trafiają do budżetu na wydatki socjalne, na przykład na sferę budżetową, na szpitale, na emerytury. A to, co ukraińskie państwo otrzyma z podatków, idzie na
armię. I teraz, oczywiście to są kwoty niewystarczające, żeby prowadzić wojnę, ponieważ wojna kosztuje miliardy dolarów i w związku z tym Wołodymyr Zełenski i nie tylko on, ale także inni przedstawiciele władz po prostu proszą o pieniądze, żeby inne państwa wsparły Ukrainę. To mogą być pożyczki, to mogą być granty, to mogą być dotacje, więc jest wiele różnych instrumentów, które służą temu, żeby Ukraina mogła stawiać czoło Rosji. Jeżeli tych pieniędzy nie będzie, to po prostu Ukraina nie będzie mogła prowadzić tej wojny. Gdzie rozeszła się broń, którą USA przekazały Ukrainie? Nie było informacji o tym oficjalnych ukraińskich organów ścigania, europejskich organów ścigania czy amerykańskich o tym, że gdzieś zginęła pomoc wojskowa. Jeżeli gdzieś giną jakieś rzeczy związane z wojną, z armią, to najczęściej są to pieniądze, które ukraiński budżet przeznacza na jakieś zakupy obronne. I takie przypadki rzeczywiście były. Z jednej strony możemy myśleć, że to jest argument na to, że Ukraina jest państwem skorumpowanym. Można tak przyjąć, ale z drugiej strony to jest także argument na to, że na Ukrainie działają odpowiednie organy ścigania, które po prostu tego rodzaju przypadki rozpoznają. Ale informacje o tym, że zaginęła jakaś ogromna ilość sprzętu, czy w ogóle, że zaginął sprzęt wojskowy, po prostu takich informacji nie było. Kiedyś rzeczywiście pojawiła się informacja o tym, że zniknęły jakieś samochody przekazywane przez Zachód ukraińskiej armii, ale to w ogóle nie znalazło żadnego potwierdzenia, czyli tego rodzaju informacje możemy uznać po prostu za czystej wody fejki. Czy Zełenskiego popiera 4% Ukraińców? Nie jest prawdą, że Zełenski ma 4% poparcia. Oczywiście to poparcie teraz jest niższe niż na początku tej wojny na pełną skalę, dlatego że wiadomo, że wtedy Ukraińcy zjednoczyli się wokół flagi. Tą flagą był właśnie Wołodymyr Zełenski, który reprezentuje państwo, reprezentuje władzę, który nie uciekł w momencie, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę na pełną skalę. Więc nie wiadomo, skąd tak naprawdę Donald Trump wziął tę liczbę 4%. Niemniej jednak jest to polityk, który bardzo często mówi o różnych liczbach i do końca nie wiemy, skąd one się biorą. Niemniej jednak jego wypowiedź spowodowała efekt, którego można się było spodziewać, a mianowicie taki, że teraz znowu wzrosło poparcie dla Wołodymyra Zełenskiego. I to było widać od razu po wypowiedzi Trumpa, kiedy ludzie po prostu w portalach społecznościowych pisali, że z Zełenskim się nie zgadzam, nie głosowałam na niego, ale go popieram, ponieważ jest to prezydent mojego kraju. I tą wypowiedzią tak naprawdę Trump zaatakował nie zwolenników Wołodymyra Zełenskiego, tylko właściwie wszystkich Ukraińców. Podobną sytuację, myślę, moglibyśmy sobie wyobrazić w Polsce. Dodajmy, przed zamieszaniem z Donaldem Trumpem Zełenskiego pozytywnie oceniało 52% Ukraińców. Po kłótni w Białym Domu już 63% badanych. Piotr Pogorzelski, były korespondent Polskiego Radia na Ukrainie, a obecnie autor podcastu Po prostu Wschód i wicedyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy, jest gościem tego odcinka podcastu Świat. Odcinka, w którym rozszyfrowujemy wszystkie większe fejki, które w tych dniach bardzo obficie pojawiają się w internecie, również na profilach podcastu Świat. Przypominam, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka. Napisz nam, co myślisz o rosyjskiej propagandzie, która ostatnio toczy bardzo intensywną walkę właśnie w internecie. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. To idźmy dalej. Czy Zełenski jest Żydem, który ledwo mówił po ukraińsku? To jest bardzo ciekawy argument, ciekawy właściwie fake, można powiedzieć, dlatego że rzeczywiście Wołodymyr Zełenski ma pochodzenie żydowskie i on się z tym nie ukrywa. Wiadomo, że jego rodzice są Żydami, ale są Żydami zlaicyzowanymi, tak jak większość Żydów w Ukrainie. Zresztą przedstawiciele tej mniejszości etnicznej, oni są obecni w ukraińskiej polityce.
Z tym, że ja szczerze mówiąc nie spotkałem się z tym, żeby to było uznawane za inwektywę. Jeżeli już to, właściwie nawet nie wiem, bo mógłbym powiedzieć, że wśród skrajnych nacjonalistów, ale to też nie jest prawda, ponieważ teraz generalnie Ukraińcy mają podejście po 2014 roku bardzo takie inkluzywne i jest jednak podejście do narodu jako konstruktu politycznego, a nie etnicznego, czyli tak jak w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ty jesteś Gruzinem, Żydem, ale jednak wspierasz niepodległość Ukrainy, czy też Polakiem, no to właściwie jesteś pełnoprawnym członkiem tego narodu. Jeżeli chodzi o kwestie językowe, to oczywiście Wołodymyr Zełenski był osobą rosyjskojęzyczną. To jest pierwszy język, którym on się posługiwał, ale na początku kadencji już mówił po ukraińsku. I to nie jest prawda, że on się tego języka dopiero nauczył. Czy komik jest ćpunem? To dosłowny cytat z komentarzy rosyjskich trolli. Komik, bo Wołodymyr Zełenski jest z zawodu aktorem komediowym. Jest to właściwie taka typowa narracja rosyjska. Rosjanie bardzo często właśnie używali tego argumentu, żeby zdyskredytować Wołodymyra Zełenskiego, z tym, że nie ma nic, żadnej informacji, która by mogła potwierdzać to, że ukraiński prezydent bierze czy też brał narkotyki. On się nigdy w żaden sposób nie skompromitował, nikt nigdy tego nie pokazywał, nie było żadnych ujawnianych filmów, więc jest to po prostu wymyślone. To jest tak, jak Rosjanie wymyślają fejki, nie wiem, w 2014 roku, że ukraińscy nacjonaliści przybili dziecko do tablicy ogłoszeń w Słowiańsku. No to jest taki najbardziej znany, klasyczny rosyjski fake. I to jest po prostu wzięte kompletnie z głowy. Kobieta, która występowała w materiale rosyjskiej telewizji, gdzie o tym opowiadała, później przyznała, że to było kłamstwo, że ona to wymyśliła. I teraz też jest właściwie coś takiego, że nie wiadomo skąd, ale prawdopodobnie dlatego, żeby w jakikolwiek sposób kompromitować Zełenskiego, właśnie rosyjskie media, Rosjanie o tym mówili. Dodajmy, rosyjska propaganda rozpowszechniała w internecie zdjęcia biurka prezydenta Zełenskiego, na którym rzekomo widać białe ślady po kokainie. Specjaliści szybko jednak udowodnili, że to po prostu było odbicie światła. To teraz pułk Azow, czyli jednostka specjalna ze wschodniej Ukrainy. Czy pułk Azow wybił 16 000 rosyjskojęzycznych Ukraińców w 2014 roku i czy od tego zaczęła się wtedy wojna? To jest też kolejny właściwie fejkowy materiał rosyjski. Jest to informacja, która została nie wiadomo skąd wzięta. Rzeczywiście batalion Azow ma swoje korzenie w ruchach skrajnie prawicowych. On też się posługuje taką symboliką, która w pewnym stopniu nawiązuje rzeczywiście do tych ruchów nazistowskich, ale to były początki tego batalionu. Zresztą rzeczywiście to był 2014 rok, ale nie było żadnej informacji o tym, żeby oni byli odpowiedzialni za tego rodzaju zbrodnie wojenne. 16 000, kilkanaście tysięcy, tak, możemy rzucać tymi liczbami, ale to jest po prostu ewidentna zbrodnia wojenna, której się nie da ukryć i która po prostu by była międzynarodowo ścigana przez różne organy, więc Rosjanie rzeczywiście mogą wymyślać i wymyślają różne rzeczy. To się też wpisuje w tę narrację rosyjską o tym, że rosyjskie wojska walczą z nazistami w Ukrainie, walczą z faszystami, ale to nie ma jakby nic wspólnego z rzeczywistością. Takiej zbrodni wojennej nie było. Dlaczego Zełenski nie chce pokoju? To nie jest tak, że Wołodymyr Zełenski nie chce pokoju. Każdy chce pokoju. Władimir Putin też chce pokoju. Tylko każdy chce pokoju na własnych warunkach. I to jest oczywiste, że jeżeli rosyjski prezydent mówi o tym, że on chce zawieszenia broni, tak jak tam Donald Trump mówi, tak, że on widzi, że Putin chce pokoju. To jest oczywiście, że to jest prawda, tylko że Putin chce pokoju w ten sposób, że chce kontrolować wschód Ukrainy, chce kontrolować, faktycznie ograniczać ukraińskie wojsko, ograniczać jego współpracę z Zachodem, w tym także z NATO i co zawsze warto przypominać, szczególnie właśnie dla polskich odbiorców,
to, że w 2021 roku, pod koniec, kiedy Rosjanie stawiali warunki Ukrainie i w ogóle Zachodowi, tam były warunki bezpośrednio dotyczące Polski. Czyli tutaj między innymi chodziło o osłabienie obecności amerykańskich wojsk, czy też wojsk innych państw NATO na terytorium tak zwanych nowych członków sojuszu, czyli właśnie między innymi Polski. Więc to też nas dotyczy. I jeżeli Ukraina by się na to zgodziła, no to właściwie Władimir Putin byłby zadowolony, on by osiągnął pokój tak jak chce. I tak jak twierdzi Trump, że Putin chce pokoju. Jest jasne, że Wołodymyr Zełenski nie chce się na to zgodzić i jest jasne też to, że to jest stanowisko, które odpowiada Polsce, dlatego że to jest też nasze bezpieczeństwo. Jeżeli byśmy mieli ograniczoną obecność wojskową NATO, innych państw NATO w Polsce, jeżeli byśmy mieli ograniczoną współpracę wojskową z Ukrainą, jeżeli byśmy mieli aneksję faktycznie wschodniej i południowej części częściowo Ukrainy, to mielibyśmy po prostu większe zagrożenie dla Polski. I jest jasne, że jeżeli dla samej Ukrainy to jest niebezpieczne, to tym bardziej dla nas jest to niebezpieczne i na to się nie może zgodzić prezydent Wołodymyr Zełenski. Zełenski mówi, że chce gwarancję bezpieczeństwa i to też jest jasne, dlatego że Ukraina otrzymała gwarancję bezpieczeństwa w latach 90. na podstawie memorandum budapesztańskiego, gdzie właśnie pozbywała się broni jądrowej w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. Co te gwarancje były warte, myśmy zobaczyli 24 lutego 2022 roku, kiedy rozpoczęła się wojna na pełną skalę. I dlatego Wołodymyr Zełenski wymaga od Zachodu prawdziwych gwarancji. Oczywiście wejście do NATO by było najprostszą gwarancją, ale mogą być też takie gwarancje, jak na przykład Stany Zjednoczone dają Korei Południowej. Więc pewne rozwiązania są, ale to nie jest tak, że Wołodymyr Zełenski nie chce pokoju. On po prostu nie chce się zgodzić na de facto kapitulację Ukrainy. To jest jasne, że wraz z wojną konwencjonalną Rosjanie także prowadzą wojnę w internecie, w tym także w portalach społecznościowych, ponieważ jest to najprostsze. Rosjanie robią to od dawna, robią to jeszcze przed 2014 rokiem, ale powiedzmy, że tutaj w Polsce myśmy to odczuli po 2014 roku, wtedy, kiedy była aneksja Krymu i wtedy, kiedy Rosjanie rozpoczęli operację w Zagłębiu Donieckim. Te trollowanie, trolle, boty, fejki, to wszystko nasila się w takich momentach decydujących. I musimy też pamiętać, że bardzo często Rosjanie odwołują się do konkretnych obaw, strachów, problemów, które na przykład są w relacjach polsko-ukraińskich. To znaczy my wiemy, że fake czy też komentarz będzie ostrzejszy w przypadku Polski, on będzie dotyczyć historii, a na przykład w przypadku Niemiec może dotyczyć tego, że Amerykanie się szarogęszą właśnie na terytorium RFN, ponieważ wiadomo, że istnieje pewny antyamerykanizm wśród Niemców. Więc Rosjanie ten przekaz dostosowują i trzeba być bardzo uważnym i szczególnie uważnie czytać wiadomości i najlepiej je sprawdzać, także w takich mediach jak Polskie Radio, czy też na portalu polskieradio24.pl. Piotr Pogorzelski, były korespondent Polskiego Radia na Ukrainie, a obecnie autor podcastu Po prostu Wschód oraz wicedyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy, był gościem tego odcinka podcastu Świat. A nowe odcinki możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy też na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Pod tym odcinkiem koniecznie zostaw swój komentarz oraz lajka i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.